Anglojęzyczni internauci, a zwłaszcza użytkownicy mediów społecznościowych, zainteresowali się całkiem niedawno kwestią niezwykłego nagrania udostępnionego za pomocą Twittera. Okazało się bowiem, że skrzynka głosowa jednego z użytkowników przedstawiającego się jako Tai zarejestrowała wiadomość od nieznanego numeru posługującego się wojskowym szyfrem NATO. Czy jest to jednak jedynie prowokacja? Czy może ślad po jakiejś rządowej akcji? Zgodnie z tym co wiemy, wszystko rozpoczęło się od postu na portalu Twitter. Tak jak już mówiłem, niejaki Tai udostępnił tam interesujący przekaz pochodzący z jego poczty głosowej. Wiadomość dotarła do niego w okolicach 13 marca i niedługo po jej odsłuchaniu przekazał on ją w ręce użytkowników Twittera. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra, India, Tango, India, Sierra, Delta, India, Romeo, Echo, Foxtrot, Oscar, Romeo, Yankee, Oscar, Uniform, Tango, Oscar, Echo, Victor, Alpha, Charlie, Uniform, Alpha, Tango, Echo, Bravo, Echo, Charlie, Alpha, Uniform, Tango, India, Oscar, Uniform, Sierra, Tango, Hotel, Echo, Yankee, Alpha, Romeo, Echo, November, Oscar, Tango, Hotel, Uniform, Mike, Alpha, November, 042933964230, Sierra, Oscar, Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. Już wkrótce po publikacji okazało się, że mamy tu do czynienia z bardzo niepokojącą, a zarazem ciekawą wiadomością. Zdaniem internautów jest to tzw. szyfr NATO, czyli wojskowy sposób kodowania wiadomości, dzięki któremu pierwsze litery kolejnych wyrazów mają symbolizować pojedyncze znaki alfabetu. Przykładowo alfa ma odpowiadać literze A, natomiast tango literze T. Dzięki temu w końcu odszyfrowano tę wiadomość. A oto jej przybliżone tłumaczenie. Niebezpieczeństwo, SOS. Czym prędzej się ewakuujcie. Uważajcie, oni nie są ludźmi. SOS, niebezpieczeństwo. SOS. To jednak dopiero początek tej historii, ponieważ zgodnie z tym, co mogliście zauważyć, swojemu przekazowi towarzyszył również zestaw koordynatów, które, jak się okazało, wskazywały na lokalizację położoną bardzo blisko miejsca zaginięcia słynnego lotu MH370. Niemal natychmiast internet eksplodował od rozmaitych teorii spiskowych. Dominująca wersja zakłada, iż przekaz, który, jak się później okazało, jest odtwarzany w pętli, pochodził najprawdopodobniej z czarnej skrzynki samolotu. Internauci zaczęli sugerować rozmaite sposoby, w jaki miałby on dostać się na skrzynkę głosową Taja. Poczynając od anonimowego przecieku któregoś z rządowych oficjeli, po tak szalone koncepcje jak udział ostatniej burzy magnetycznej we wzmocnieniu sygnału skrzynki i odebraniu go przez telefon mężczyzny. Jednak jak się pewnie domyślacie, potwierdzenie którejkolwiek z tych teorii jest fizycznie niewykonalne. Przynajmniej na razie. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, ponieważ niedługo po publikacji treści tej wiadomości, Tai zaczął otrzymywać pogróżki pochodzące z Indonezji, w których to nieznane mu osoby domagały się usunięcia nagrania z Twittera. Początkowo mężczyzna wyrażał w swoich kolejnych postach coraz to większy niepokój, aż w końcu wszystkie wiadomości z jego profilu zostały usunięte. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Reddita, obecnie twitterowy profil mężczyzny jest wyłączony i nie wiadomo, czy to on zdecydował się na taki krok oraz usunął swoje posty, czy może został do tego zmuszony przez administrację Twittera. Ale na ten moment nie posiadamy żadnych informacji na temat jego dalszych losów. Cała ta historia budzi zrozumiałe emocje, ponieważ do tej pory uważano powszechnie, że zaginiony Boeing 777 należący do malezyjskich linii lotniczych rozbił się gdzieś na Oceanie Indyjskim. Co jednak nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu nie odnaleźliśmy jeszcze jego wraku. Fakt faktem, już w 2014 roku pojawiały się opinie, zgodnie z którymi wygłoszone z marsowymi minami oświadczenia władz malezyjskich i szefostwa Malaysian Airlines wyglądały na wyreżyserowane. Ale oczywiście ze względu na brak dowodów odrzucano je jako teorie spiskowe. Pozostały jednak pewne pytania. W jakim celu malezyjski Boeing 777 zamiast do Pekinu leciał w kierunku Antarktydy? Jakby nie patrzeć, jest to dokładnie odwrotny kierunek do zamierzonego. Czy możemy zakładać, że ktoś zadał sobie tyle trudu, aby dezaktywować transpondery i systemy nadzoru silników tylko po to, aby rozbić się w oceanie?
Jak wiemy, ostatecznie wygaszono jednak wszelkie zainteresowanie tym tematem i w miarę upływu czasu zagadka lotu MH370 została uznana za rozwiązaną. Czy zatem niezwykłe nagranie, które poprzez moc marketingu wirusowego rozprzestrzeniło się w sieci, ma jakiś związek z tą tajemnicą? Mamy tu do czynienia z bardzo świeżą sprawą, a zatem wszelkie tezy w tym temacie należałoby stawiać bardzo ostrożnie. Całą tą sprawą zainteresował się już Reddit oraz 4chan, który wespół z użytkownikami Twittera usiłuje dojść do sedna całej tej sprawy. Kwestia tego, czy mamy tu do czynienia z oszustwem, akcją reklamową, czy raczej spontanicznym ujawnieniem prawdy na temat losu zaginionego Boeinga bądź innej wojskowej tajemnicy, pozostaje bez ostatecznej odpowiedzi.